A co jeśli powiedziałbym wam, że w największym mieście Polski, gdzie żyje około 2 milionów ludzi, istnieją dalej miejsca, do których nikt się nie zapuszcza? Zaciekawieni? Słuchajcie dalej. U styku dwóch warszawskich dzielnic, Pragi i Targówka, znajduje się pewien tajemniczy cmentarz choleryczny. Skutecznie odseparowany nasypami kolejowymi od otaczającego go świata, stał się wkrótce jedną z nielicznych zapomnianych przez ludzi nekropolii. Wejście na teren cmentarza jest nie do końca legalne, ponieważ prowadzi tylko przez tory. Za taki manewr grozi wysoki mandat od pracowników kolei, co jeszcze skuteczniej odstrasza wszystkich śmiałków. Dodatkowo miejscowi mówią, że wieczorami w pobliskim zagajniku mają miejsce libacje alkoholowe i spotykają się narkomani. Dlatego definitywnie odradzają zapuszczanie się na teren cmentarza po zmroku. Licząc się z tym ryzykiem oraz niebezpieczeństwem potrącenia przez pociąg, pomimo wszystko postanowiliśmy wybrać się w to miejsce, aby przekazać wam jego bardzo interesującą historię. Jedź dalej prosto. Następnie skręć w prawo. Za 600 metrów skręć w lewo. Zobacz, jesteśmy na ulicy Karola Darwina. Tutaj mamy nasyp kolejowy. Więc ja bym tędy szedł właśnie. No, najlepiej jest przejść przez ten nasyp kolejowy tutaj i przejść albo prosto, z tym, że pamiętaj, że tutaj... Tu były dwie kamery, to tak, nie? No. Nawet tutaj można... Tak, tu jest jedna kamera, tu jest druga, i tu jest no. I one są skierowane właśnie na ten cmentarz, więc my raczej na ten tak naprawdę mogiłę, więc my musimy od tej strony tak, podejść. I tu jest taka górka chyba, to w ogóle byśmy poszli od tej górki, nas nie będzie widać, co nie? No, zgadza się. A zresztą zobacz, że przejdziemy w tym momencie, jak pójdziemy tu, ja bym proponował iść tutaj był kiedyś pierwotny cmentarz, więc tak naprawdę, no jak ma się coś dziać, to właśnie w tym miejscu. I stąd pójdziemy właśnie do samej mogiły. Dobry pomysł. Dobra, to wybijamy. Dawaj. My powoli szykujemy sprzęt do wyprawy, ale żeby wytłumaczyć wam genezę powstania tego cmentarza cholerycznego, musimy cofnąć się do XIX wieku, kiedy to Warszawę nawiedziła okropna epidemia. Złe warunki sanitarne w postaci wylewania ludzkich ścieków do wody, a potem czerpania jej z pobliskiego źródła, były wręcz idealnymi warunkami do rozwoju bakterii cholery. Jedna z nich, przecinkowiec cholery, na przełomie 1872 i 3 roku spustoszył warszawską Pragę. Do zakażenia dochodzi poprzez układ pokarmowy. W początkowym stadium choroby objawami są biegunka i wymioty, a następnie zmarszczenie skóry i zapadnięcie oczu. Nieleczona prowadzi do śmierci. I tutaj przychodzi Cezary Skoryna, właściciel fabryki maszyn młynarskich, który przejmuje opiekę nad wybudowanym w 1872 roku cmentarzem cholerycznym, gdzie przez następne lata pochowane zostanie prawie 500 zmarłych. Umiejscowienie cmentarza wtedy poza miastem nie było przypadkowe. W ten sposób chciano ograniczyć możliwość dalszego zarażenia. Wracajmy jednak do naszej wyprawy. Rozpakowywujemy sprzęt. I słuchajcie, bez kitu trzeba będzie uważać. Tu jest dużo ludzi i tak dalej, ale jakby nie patrzeć, to jest wiadukt kolejowy, więc trzeba... Znaczy, no z jednej strony dobrze, że jest nas, bo nas nie będzie widać, ale z drugiej strony będziemy świecić latarkami. No niestety, będziemy musieli świecić, żebyście coś widzieli. Więc lekko będziemy na przypale. No to... A jak nie, to Patronite zbieramy na mandat. Tak, no, szybka wyprawa, po prostu trzeba tak szybko tam się wbić, że jeszcze cykliści nie zdążą po nas przyjść. Zobaczcie, zrobiło się już kompletnie ciemno, ale to bardzo dobrze, ponieważ my będziemy starali się jak najbardziej unikać jakiejkolwiek kontroli innych ludzi. I co jest najlepsze, zobaczcie, jeszcze dookoła cała Praga sobie żyje, ludzie mieszkają tutaj za mną w blokach, a zaraz za siatką mają cmentarz, o którym nikt nie pamięta. To jest ten nasyp, co musimy pokonać. A masz ścieżkę nawet. No wiem, ale chodźmy jeszcze kawałek dalej. Bo generalnie chodzi mi o to, żeby załatwić to jak najbezpieczniej, że nie? Nie wiem, czy kojarzysz to, co ci pokazywałem na telefonie. Mniej więcej tutaj właśnie jest taki bardziej przerzedzony las. I właśnie dawaj, tu najprawdopodobniej tutaj był kiedyś ten cmentarz. Dobra, ja mam i tak wykręconą kamerę na maksa, ale myślę, że... Właśnie to jest najgorsze, że wzrok się przyzwyczai do ciemności, a kamera tego nie wychwyci, ale no bez kitu nie ma co świecić. Ale nie, no chyba będziemy musieli. Jednak muszę zapalić kamerę. Znaczy tą... No na pociągi przede wszystkim.
Dobra, nie ma tu świecić długo. Dawaj, dawaj. Tutaj jeszcze krzaki, uważajcie. Jakieś puszki. Nasyp jest wysoki, co? No, wysokie jest, to prawda. Bo ja zacząłem wszystkie gałęzie. Jest stromy. Ja jeszcze tylko kawałek. Dobra, odpalasz latarkę? Odpalasz? Tak, odpalam, tylko na najmniejszym świetle ją będę dawał. No to nie wiem, czy będzie też coś widać. Tu zobaczcie, jest taka przecinka. Przyświeć tam dalej. O, brzozy. W tamtą stronę jakbyśmy poszli, to byśmy znaleźli tą mogiłę. Teraz tak naprawdę chodzimy po cmentarzu, jaki tutaj kiedyś dawno temu był. Ten obszar, sądzę, że no jak teraz po nim nie chodzimy, to na pewno gdzieś tutaj po mojej lewej albo prawej według mnie to stronie mógł jest. być gdzieś jak ten nasyp tutaj, co nie? Tak. I przede wszystkim więcej. też jest napisane... Uwierzcie mi na słowo, mimo że tego nie widać w kamerze. Może spróbuj teraz. Przyświeciłeś lampą? Dalej nic nie widać, ledwo co. No, tam jest nasyp. Żeby też nie było, to nie polecamy wam robić takich rzeczy jak przechodzenie w nocy przez tory pociągowe, bo nie dość, że to grozi mandatem wysokim, bo do 500 zł, no to jeszcze nie jest to do końca bezpieczne, tym bardziej, że tędy jest przeprowadzona linia kolejowa na Gdańsk i jeździ po prostu pendolino. Cicha śmierć w tym przypadku. Przychodzi 1908 rok i budowa węzła kolejowego drogi żelaznej nadwiślańskiej. Poprowadzenie nowego torowiska wymusza skasowanie cmentarza w obecnej formie i przeniesienie go bardziej na północ do zbiorowej mogiły. Rok później zostaje wzniesiony pomnik projektu inżyniera Lubickiego. Ma on postać krzyża wybudowanego z piaskowca, otoczonego ceglanym murem o wymiarach 10 na 10 metrów i wysokości około 1,3 metra z motywem krzyża. Jednak wszystko z biegiem lat rozsypało się, a sam pomnik uległ przewróceniu. Przed II wojną światową zagruzowany cmentarz zostaje poddany rewitalizacji, ale generalnie nie widnieje on na aktualnych mapach Warszawy. Nadchodzą jednak ciężkie chmury nad Polskę i resztę Europy w postaci wojska uzbrojonego w chorągwie ze swastykami. Prawie cała Warszawa zostaje zrównana z ziemią, a o cmentarzu się zapomina. Żeby wam też tak trochę nakreślić temat, to teraz jesteśmy w środku tego trójkąta i cmentarz będzie gdzieś w tamtym kierunku. Wiecie, że cmentarz powstał w 1872-73 z tego względu, że wybuchła kolejna epidemia cholery na Pradze. A sama cholera bierze się stąd, że po prostu nieczystości, zazwyczaj ludzkie, w tym przypadku trafiały do Wisły i tą wodę z tej Wisły ludzie normalnie pili. No, zazwyczaj tak się właśnie zaraża tą cholerą. Szczególnie, że znowu musimy się cofnąć do końca XIX wieku. Trochę walka z wiatrakami, bo na praskiej części wodociągi zostały podłączone kilka lat później. Więc co z tego, że lewa strona Wisły miała oczyszczaną wodę, skoro woda dalej była czerpana z tego samego. Czemu ty płaczesz? Mam lekką zapalenie spojówki tutaj na prawym oku. Lekkie zapalenie spojówki. Dobra, wzruszyłem się po prostu. Ty, ale zobaczcie jeszcze na jedną rzecz, patrz. Powiem wam, Tu są wydeptane ścieżki. sorry, że ci przerwę, ale jak zobaczysz tam jakby w dal, No. to zobacz, że jest bardzo dużo takich dołków, z których jakby wykopywano właśnie, nie wiem, Myślisz, ciała jakby to, nie, no chyba zobacz nie. jakie, no ale to skąd by się te dołki wzięły? No widzę je. I zobacz, że to nie jest jeden. Przed chwilą staliśmy przy takim Jest ich dużym kilka, nasypie, rzeczywiście. a tutaj przy Ty, każdym... wiem! Ja czytałem, że jeszcze na tym terenie kiedyś zrobili sobie żołnierze jakiś poligon doświadczalny, czy coś takiego. I może to są od wybuchów dziury. Zobaczcie, że ich tutaj jest więcej. O, tu jest następny. No, nawet jest kubka usypana. To wygląda trochę jak mogiła, co? Gdzie wchodziliśmy, co? Mówię, to wygląda trochę jak mogiła. Może ktoś ją tak... Nie, to jest od Uformował. wypalania kabli. Zobacz, tu jest taka następna dziura. Tam jest taka duża w ogóle, o. No, bo ja to gdzieś czytałem, że właśnie tutaj był kiedyś poligon, co nie? I że w ogóle nawet jak była jakaś akcja rozminowywania tego terenu. Tak, tak, my powinniśmy iść w tamtą stronę.
On jest za tym nasypem chyba zresztą ten cmentarz. Tylko do tego nasypu to bym rzeczywiście tak po cichu podszedł. Może nawet niech jedna osoba to zrobi. To zróbmy tak, ja może tam się zakradnę, podejdę, obczaję temat, bo mam przybliżenie też w aparacie. No dobra, to leć. I wam dam znać, okej? No dobra, spoko. Poczekajcie chwilę. Podejdę tam na ten wał, zobaczę czy jak się mają sprawy z tymi kamerami, bo widzieliśmy je wcześniej robiąc przebitki, ale jednak od tej strony wygląda to zupełnie inaczej. Tutaj będzie ten wał. Wygaszę na chwilę światło. Tam widać Warszawę, znaczy dalszą część. A dobra, tu jest ten cmentarz na dole. Zaufajcie mi, ale nie świecą się światła na cmentarzu. Tam jest kompletnie ciemno. Chodźcie. Widzisz, jak się spojrzysz tam na dół za chwilę, to widać, patrz. Widzisz lampy? Dwie? Kurde, nie dasz tego na aparacie znowu. I one się nie świecą, bo są zasilane energią słoneczną, ale tam nic nie widać. One są po prostu ciemne. Nie wiem, czy te kamery. Znaczy kamery mogą mieć, wiesz, na podczerwień, co nie? Chociaż w sumie możesz mieć rację, bo na przykład zasilanie może też być stamtąd. No, przynajmniej cały obiekt powinien być zasilany z tych paneli słonecznych. No, dobra, podejdźmy. Ale to jest dziwne, bo panele słoneczne powinny gromadzić baterie do prądu akumulatorów i powinno całą noc być włączone. Wiesz co, zobacz, to w ogóle nie działa. Weź tam przyświeć na tą... Nie, na tą lampę. To w ogóle nie działa. No jedna jest urwana. No, A te po drugiej stronie? No. Są wszystkie, ale też nie działa. szczerze, też jest jak to wyłączone, odrestaurowali w 2010, to chyba zapomnieli o tym po prostu. Nie, ja myślę, że oni o tym nie zapomnieli, tylko przychodzą głuptasy i to niszczą. Bo zobacz, że jest trawa dookoła wykoszona. Niecałe 10 lat temu grupa zapaleńców postanowiła odgruzować i oczyścić opuszczony cmentarz. Resztki stuletniego pomnika zostają rozebrane, a sama mogiła wybetonowana. Rok później, w 2010 roku, spółka PKP odtwarza na wzór oryginału kamienny pomnik i przeprowadza rekonstrukcję otaczającego go muru. Postawiono też metalowe ogrodzenie okalające nekropolię, którego celem jest zabezpieczenie wnętrza przed dewastacją. Przechodnie, uszanuj zrewitalizowany cmentarz. Ofiar epidemii cholery z lat 1872-1873. A tutaj jest z jakiej inicjatywy powstał ten pomnik. Został zrewitalizowany. Są wszystkie firmy. PKP Cargo, Intercity. Ale to naprawdę dużo firm się zajęło tym, żeby to odrestaurować. No. Na pewno się zastanawiacie, dlaczego ten cmentarz jest położony tutaj, a nie w innym miejscu. Słuchajcie, właśnie dawno temu, żeby odseparować te ciała, ludzi, którzy po prostu chorowali na cholerę, chowali ich jak najdalej od miasta, ale na tyle blisko, żeby jeszcze mieli blisko z transportem ze szpitala. No dlatego ten cmentarz jest na odludziu, a nie leży na przykład po drugiej stronie ulicy na cmentarzu Brudnowskim. Znaczy wiesz co, od ludzie to było, ale... No i został wybudowany nieopodal cmentarzy tego, Szpitala Praskiego. Tak, koło cmentarza Praskiego. I to od ludzie było w XIX wieku, teraz tu jest normalne miasto. I tak powoli dobiega końca historia tego małego i skromnego zapomnianego cmentarza. Może i nie do końca zapomnianego, bo do dziś dnia ludzie, nie zważając na niebezpieczeństwo i wysokie mandaty, odwiedzają to miejsce, aby zapalić znicze. W obecnych czasach zagrożenie cholerą występuje tylko w krajach trzeciego świata, jak niektóre rejony Afryki i Azji. U nas w Europie spotyka się ją rzadko lub nawet wcale. To wszystko dzięki rozbudowanemu systemowi kanalizacji i filtrów wody pitnej. Nie można jednak całkowicie o niej zapomnieć, dlatego myjcie ręce przed jedzeniem i nie pijcie brudnej wody. Zależało nam, aby nagrać taki odcinek. To też dość ciekawa historia, bo ile się zdarza takich cmentarzy, które są aż tak niedostępne, ale też i sam temat cholery, która teraz już prawie w ogóle nie występuje. Kiedyś była bardzo śmiertelna. Pociąg trąbi na pożegnanie i ja wam trąbię na pożegnanie. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej naszych wypraw, to gdzieś tu się wyświetlają karty, ale pamiętajcie o naszym Instagramie. To co, chłopaki? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Do zobaczenia na następnej wyprawie. W piątek. Bądźcie. Zawsze w piątek o 16:00. Pa, pa.